Przyjeżdżasz do Włoch na wakacje, nie bierzesz ze sobą nic z Polski do jedzenia. I czy znajdziesz polskie produkty we włoskim sklepie? O tym Ci powiem na tym filmie. Powiem Ci, co możesz dostać we włoskim sklepie polskiego, a czego nigdy nie dostaniesz. Jestem Ewa i we Włoszech mieszkam 30 parę lat, a konkretnie w Rzymie. I dzisiaj opowiem Ci, co mogę kupić we włoskim sklepie polskiego, a czego nie mogę kupić i za czym zawsze tęsknię. Od 37 lat, jak mieszkam we Włoszech, nie spotkałam się z pierogami. To jest typowo polski produkt i za tym cały czas tęsknię. Oczywiście po latach we Włoszech, w Rzymie otworzyli sklepy polskie i takie produkty jak pierogi z serem, pierogi z mięsem, pierogi z jagodami, pierogi z truskawkami możemy kupić w polskim sklepie. Ale tego nigdy nie spotkasz we włoskim sklepie. Oni nie mają w ogóle pierogów, nie wiedzą jak robić pierogi. A mogą zobaczyć oczywiście jakiś przepis na YouTubie. A propos przepisów, to ja mam 2 kanały kulinarne. Jeżeli chcesz coś ugotować pysznego, to zostawiam Ci linki na te kanały w opisie tego filmu. Powiem Wam jeszcze jedno, że we włoskim sklepie cukierniczym nie dostaniecie czego? Jagodzianek. U nas w Polsce pojawiają się jagody. Ludzie przynoszą jagody z lasu, robią soki, robią ciasta z jagodami, robią właśnie jagodzianki. A tutaj właśnie nie ma takich jagodzianek, a w ogóle to nie kupisz jagód ani w sklepie, ani nie kupisz jagód na stoisku, na ryneczku. Możesz kupić borówkę amerykańską, ale nie jagody. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zaszokowała we włoskim sklepie, to to, że oni mają różnego rodzaju sery, ale nie mają twarogu. I na początku, jak ja tutaj przyjechałam do Włoch, to tylko ten twaróg jadłam raz w roku, kiedy jechałam na wakacje do Polski. Twaróg polski. Natomiast we Włoszech mają tak zwaną ricottę, to jest taki właśnie ser włoski i mają inne sery, primo sale się tak nazywa, to jest taki ser lekko słony, świeży ser w takiej maślance, ale nie ma właśnie takiego prawdziwego polskiego twarogu. Kiedy właśnie otworzyli sklepy polskie w Rzymie, więc już zaczęłam kupować twaróg. I teraz też sobie kupiłam prawie kilogram twarogu i kupiłam polską śmietanę w sklepie polskim, który znajduje się w Ostii. Kto mnie będzie oglądał z Ostii, to wie, gdzie znajduje się ten sklep, a kto przyjechał na wakacje tutaj do nas, do Rzymu, do Ostii, Ostia jest częścią Rzymu, nie jesteśmy miastem samym w sobie, tylko jesteśmy, jakby można powiedzieć, dzielnicą Rzymu. Tu jest 10. posterunek właśnie dzielnicowy. I właśnie mamy w Ostii sklep polski. Adres na ten sklep do pani Sylwii zostawię Wam w opisie tego filmu, bo może ktoś akurat będzie chciał sobie coś kupić polskiego, a jest tutaj 2 tygodnie na wakacjach. Także jeżeli chodzi właśnie o ten ser, to serów nie ma takich. I następną rzeczą, którą nie dostałam nigdy we włoskim sklepie, to nie dostałam po prostu ogórków gruntowych. Są ogórki gruntowe, ale nie takie jak polskie ogórki gruntowe. One nie nadają się do kiszenia. W ogóle one się nie nadają. Nadają się na sałatkę, na mizerię, ale jakaś mucha lata, no ja nie wiem. Cały czas widzicie, jak lata koło mnie, nie mogę ją tutaj odgonić od siebie. Ale wrócę do tych ogórków. Nie ma tych ogórków i ja zamówiłam sobie w sklepie polskim ogórki i mają przyjść właśnie dzisiaj. Dzisiaj nagrywam ten film, dzisiaj jest 24 lipiec 2026 i pani Sylwia powiedziała, że ogórki przyjadą dzisiaj. Koper już przyjechał, ale ogórków jeszcze nie ma. Właśnie.
A propos, nie ma tutaj takiego kopru, który nadaje się, żeby ukisić ogórki, czy zrobić ogórki małosłone. Tego nie ma. Oni sprzedają koperek, ale koper taki z tym kwiatostanem i tam są te właśnie ziarenka, które są odpowiedzialne za nasze kiszenie ogórków, to nie ma w sklepie włoskim chrzanu. Dziś dostałam chrzan, ale to był chrzan z Austrii, ale nie włoski. Włosi w ogóle to nawet nie wiedzą, do czego używać ten chrzan. Nie ma we włoskim sklepie chrzanu tartego w słoiczkach. Czego jeszcze nie ma we włoskim sklepie? Nie dostaniecie we włoskim sklepie buraczków tartych w słoikach. Buraczki tylko można kupić gotowane i buraki można też kupić, czerwone oczywiście buraki, na stoisku z warzywami, ale to w warzywniaku. W ogóle w supermercato nie możemy dostać buraków czerwonych takich samych w sobie, tylko gotowane. Są w takim opakowaniu, tak jak i w Polsce, tak i we Włoszech. Także takie właśnie są produkty. Natomiast jeżeli chodzi o kiszoną kapustę, żeby sobie zrobić na przykład bigos, to trzeba kupować w puszce. Jest kapusta kiszona, ale to jest niemiecka. Włosi nie znają kapusty kiszonej. To znaczy, kapustę kiszoną mogę powiedzieć, że znają Włosi, którzy mieszkają na północy Włoch i są blisko Niemiec i blisko Austrii, więc oni znają tą kapustę kiszoną i dużo rzeczy robią z kapustą i z kapustą kiszoną. A zapytasz mnie się, czy są ogórki kiszone? Otóż ogórki kiszone pojawiły się na stoisku z produktami z zagranicy, takimi można powiedzieć z innych krajów. Jest taka zawsze w każdym supermercato, nie wiem czy dobrze mówię czy nie. Jest takie stoisko, gdzie są produkty z zagranicy i są produkty meksykańskie, egipskie, hinduskie, i są też z Europy, między innymi z Rumunii. Z Rumunii są ogórki kiszone, ale kiedyś nie było ogórków kiszonych. Ja kupowałam te ogórki rumuńskie, one są pyszne, ale nie takie jak nasze. Ja je używam, lubię je, ale nie są takie jak nasze. Także to jest coś innego. Oni troszkę inaczej kiszą. My jak kisimy w domu, to my mamy swoje ulubione przyprawy i jak robimy ogórki kiszone, to każdy ma swój sekret. Jeden dodaje liść dębowy, żeby dodać smaku, inny dodaje liście porzeczki, inni dodają liście z wiśni. W moim domu różnie bywa. Najczęściej to dodaje się liście z wiśni lub liście z porzeczki. Ja mam na kanale Mangiare Łewki nagrany film, jak kisić ogórki i też Ci podlinkuję tutaj i zostawię i zobaczysz, jak ja kiszę ogórki. Jak w moim domu rodzinnym kisi się ogórki. To jest bardzo ważne. Czego jeszcze we włoskim sklepie nie spotkasz? Albo spotkasz bardzo rzadko agrest. Agrest jest takim owocem, który bardzo rzadko się pojawia i bardzo dużo Włochów w ogóle nie zna tego owoca. Ja po prostu wychowałam się na agreście, bo wychowałam się na wsi, więc ta mucha cały czas mi tu przeszkadza. No, będę teraz ją odganiać wachlarzem. Słuchajcie, co Wam powiem, ja agrest uwielbiam i teraz jak mój mąż Włoch Aleksandro pojechał ze mną do Polski i zobaczył agrest w ogródku, to dopiero zrozumiał, jak wygląda krzew agrestu i jak smakuje agrest. A ja lubię agrest i zielony i ten taki bardzo dojrzały, aż granatowy. No, także tutaj rzadko spotkać agrest, za to można spotkać maliny, można spotkać porzeczki, można spotkać jeżyny i borówkę amerykańską w lodówce, gdzie są właśnie takie małe opakowania tych owoców. 125 gram malin kosztuje prawie 4 euro, 3,99. To samo jest na przykład z jeżyną, też 125 gramów.
takie malusieńkie opakowania. No widzicie, no tak tu jest. Natomiast inne owoce, tak, są takie owoce, których nawet w Polsce nie ma, a tutaj są. Chociaż teraz ja myślę, że muszę się powachlować, bo mucha cały czas lata koło mnie. Teraz w Polsce to myślę, że bardzo dużo owoców sprowadzają z zagranicy, takich owoców, których wcześniej nie było, których nie znaliśmy, a teraz już znamy. Także myślę, że wszystkie są już prawie owoce. Zresztą nie wiem, bo ja nie mieszkam w Polsce, więc napiszcie mi, kto mnie ogląda z różnych miast Polski. W takich dużych miastach są duże supermarkety, są bardzo dobrze zaopatrzone w różne owoce świata. To napiszcie mi, czy spotykacie takie owoce, których wcześniej nie było w Polsce? Ja kieruję to pytanie do osób, które mają ponad 50 lat i przeżyły trochę, bo teraz młodzi ludzie, to dla nich to jest normalne, że jest wszystko w sklepie, ale my starego pokolenia to wiemy, że kiedyś nie było nic i tylko pomarańcze i mandarynki lub cytryny rzucali na święta Bożego Narodzenia, bo taka była właśnie sytuacja w Polsce. Słuchajcie, nagrywam ten film, zaczęły znowu śpiewać cykady. Bardzo Was przepraszam za ten szum, ale dokończę ten film, bo jestem w trakcie takiego nagrywania i mam wenę twórczą. Nie będę tego nagrywać później, dlatego że wybiję się z rytmu. Więc bardzo głośno będę mówić, może to będzie głośniej niż poprzednio. Te cykady co jakiś czas się tak zaczynają śpiewać i nawołują partnerkę do siebie. Po włosku cykady to cikale, cikale. No ale teraz wrócę do tego tematu i powiem Wam, że następną rzeczą, która brakuje mi tutaj, czyli zupy polskie. Polskie zupy. Pójdziesz do restauracji włoskiej, to możesz dostać tylko zupę taką jak minestrone, pasta fagioli, pasta pataty, pasta ceci. Minestrone to zupa warzywna, pasta pataty zupa kartoflana, ale to nie jest taka jak nasza. Pasta fagioli to jest zupa fasolowa z makaronem. Pasta ceci to jest zupa z ciecierzycy z makaronem i jest też pasta lentike, czyli zupa z soczewicy. Nie dostaniesz zupy pomidorowej, nie dostaniesz zupy kalafiorowej, nie dostaniesz ogórkowej, nie dostaniesz czerwonego barszczu. W ogóle dużo rzeczy nie dostaniesz. Także w restauracji włoskiej zupy to są rzadkością. Zupy najczęściej robią tylko zimą. Ja pracowałam w restauracji, wiem jak to wyglądało. Latem robią tylko chłodnik. Rzadko trafisz zupę latem. Także jak idziesz do restauracji włoskiej i chcesz zjeść sobie zupę, to zapomnij o tej zupie, tylko możesz pomyśleć sobie, że możesz nie pomyśleć, tylko możesz wziąć sobie chłodnik. Chłodnik taki hiszpański, który się nazywa gazpacho. Ale nie wszystkie restauracje robią latem chłodniki. Robią najczęściej makarony na zimno, czyli sałatki makaronowe, ale też jest sałatka ryżowa i też są różne takie inne sałaty, ale też są makarony na ciepło. Już prawie bym zapomniała powiedzieć Wam, że na stoisku mlecznym nie dostaniecie maślanki. W ogóle nie dostaniecie maślanki. Ja tutaj w Rzymie mieszkam tyle lat i nigdy nie spotkałam się z maślanką. Jest jogurt, jest kefir, jest mleko. A, jeszcze nie ma też siadłego mleka. Tylko że siadłe mleko to ja nie wiem, czy w Polsce można kupić w sklepie siadłe mleko. Ale maślankę tak można. I nawet mam na moim kanale Mangiare Łewki placyk ze śliwkami na maślance. Dosłownie mam taki film, podlinkuję Wam, bo jest sezon na śliwki, więc możecie sobie zrobić pyszny placek na maślance. Co tutaj jeszcze mnie zaskoczyło i czego nie ma? Tutaj nie ma takich barów mlecznych jak w Polsce, bo w Polsce jeszcze do dzisiaj są bary mleczne. To są bary takie samoobsługowe na każdą kieszeń i je się jak u mamy. Dlatego, że tam są
Takie tradycyjne polskie dania, pierogi, kopytka, zupa pomidorowa, zupa fasolowa, gulaszowa, właśnie we Włoszech nie ma zupy gulaszowej. Można zjeść barszcz czerwony, można zjeść rosół, można zjeść też flaczki. Ja uwielbiam flaczki. Natomiast tutaj są flaki, i te flaki są robione całkiem inaczej niż w Polsce. Tutaj te flaczki robią w sosie pomidorowym z serem owczym, czyli formaggio di pecora. I tutaj są, flaki się nazywają la trippa alla romana, czyli la trippa alla romana, czyli flaki po rzymsku, i one są właśnie posypywane tym serem owczym, natomiast na północy robią trochę inaczej te flaki, każdy region inaczej robi te flaki. I właśnie można tutaj kupić właśnie te żołądki na flaki. Już są, można powiedzieć, na pół gotowane, ale je trzeba później obgotować i tak dalej, ale cała procedura, no to kto umie gotować, to wie. Ja teraz nie będę opowiadać, jak się robi flaki, tylko że po prostu chciałam Wam powiedzieć, że no flaki można tutaj zjeść, ale całkiem pod inną postacią. Także jakbyście chcieli zjeść sobie latem flaki, to tak, w restauracjach włoskich tutaj w Rzymie robią te flaki. Zwłaszcza takie restauracje, które specjalizują się w tradycyjnych daniach rzymskich, czyli piatti alla romana. Natomiast o tych zupach, co Wam wspomniałam, i o tych barach mlecznych to nie ma, ale są takie, można powiedzieć, miejsca, które są przypominające bary samoobsługowe, i to są bistro, no ale tam jedzenie jest całkiem inne. Jedzenie jest pod turystę. W Rzymie jedzenie jest pod turystę. Tam można kupić gorące dania, można kupić też dostawki, sałatki, przekąski, owoce i lody, ale to nic nie przypomina kuchni polskiej, tylko kuchnia rzymska. Także jak jesteście za granicą, czyli jesteście we Włoszech, w Rzymie konkretnie, gdzie ja mieszkam, to jeżeli macie ochotę zjeść kiszonego ogórka do grilla, którego sobie zrobicie przed kamperem, to te kiszone ogórki musicie ze sobą wziąć, bo tu nie wiadomo, czy spotkacie te kiszone ogórki, o których Wam mówiłam, że są na stoiskach z żywnością z zagranicy, bo nie we wszystkich supermarketach można kupić te kiszone ogórki, tak samo jak chodzi o kiszoną kapustę. Ja na przykład lubię kiszoną kapustę zjeść sobie jako dostawkę do obiadu, doprawioną, jest pycha, ale muszę kupować w puszkach, nie taką jak sobie marzę, jak jest w Polsce pyszna, ale też jest pyszna, ale to już jest całkiem co innego. Tutaj w ogóle to nie spotkałam się w supermarkecie z żadnym polskim produktem importowanym do supermarket. To nie spotkacie nic. Spotkacie coś, tak jak Wam powiedziałam, kiszoną kapustę z Niemiec i ogórki kiszone z Rumunii, natomiast innych produktów nie dostaniecie, tylko w sklepach polskich, czyli jak jest w jakimś mieście sklep polski, to tam możecie dostać coś. A jak nie, no to na wakacje, jak się wybieracie, to musicie sobie wziąć ze sobą te pyszne produkty. Oczywiście osoby, które jadą samochodem na dłuższe wakacje i nie chcą pozbyć się smaków polskich i chcą mieć ze sobą coś polskiego, no więc muszą sobie wziąć ze sobą te słoiki. Cóż jeszcze Wam powiem, co tutaj mnie jeszcze we Włoszech zaskoczyło i brakuje mi. Na przykład we włoskich kościołach na Wielkanoc nie święci się potraw, to jest całkowicie inna tradycja, u nich inaczej się obchodzi Wielkanoc. Ja na temat Wielkanocy mówiłam Wam na jakimś filmie tutaj na tym kanale.
Tak samo jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, oni też mają inną tradycję. W Wigilię oni mają kolację wigilijną, tylko że nie mają opłatka. I to jest różnica z Polską, że w Polsce my mamy opłatek, dzielimy się opłatkiem i modlimy się i zasiadamy do kolacji. I to jest bardzo uroczyście i jesteśmy uroczyście ubrani, odświętnie, natomiast we Włoszech do tej kolacji podchodzą różnie. Zależy jakie rodziny. Niektóre rodziny uroczyście robią kolację wigilijną, a niektóre rodziny zjedzą tam tą kolację, ale po prostu nie jest koniecznie, że muszą się elegancko ubierać. To nie jest koniecznie. U nich to jest tak różnie. Nie zdziwcie się, jak ktoś zobaczy jakiegoś Włocha, jest zaproszony na Wigilię i tam, wiecie, tak różnie może być. U mnie to właśnie tak było, że jak ja tu przyjechałam i pracowałam jako opiekunka u babci, u dziadka, to pierwsza moja Wigilia właśnie była z nimi i córki z mężami przyszły na Wigilię do swoich rodziców starszych i ja się nimi opiekowałam i byłam zaszokowana, bo przyszli w dresach, byle jak ubrani, tak na co dzień. Więc dla mnie to było szok i szokiem było to, że po prostu wszystko było na plastikowych talerzach. No mogę się nie dziwić, bo nie chciało im się sprzątać i myć naczyń, ale serwis świąteczny był u ich rodziców, były obrusy, wszystko było, sztućce były, można było pięknie nakryć i dla mnie to było szok. Był szokiem psychologicznym. W tym momencie zobaczyłam, że nie wszyscy przywiązują taką wagę jak w moim rodzinnym domu, że trzeba przestrzegać różnych zasad, trzeba poczekać aż zaświeci pierwsza gwiazdka, cały dzień się nic nie je, jest post. Oni tu nic, oni w ogóle. Także to mnie zaszokowało. No, to tak Wam opowiedziałam przy okazji o produktach, których nie znajdziecie we włoskim sklepie. Także tak się mają właśnie te sprawy odnośnie tych produktów. A jeszcze jedno, osoby, które mnie oglądają, oczywiście kieruję to pytanie do Polaków, którzy mieszkają we Włoszech i mnie oglądają. Niech mi napiszą w komentarzu, jakie polskie produkty spotkali we włoskim sklepie. Oczywiście produkty te, o których ja mówiłam, czy Wy spotkaliście, czy może takie produkty, które występują w Polsce i tutaj we włoskim sklepie. Chodzi mi o polskie produkty, nie włoskie produkty, tylko polskie. Importowane z Polski, nie wyprodukowane we Włoszech. To jest taka różnica. Także chciałabym wiedzieć, czy w ogóle coś polskiego sprowadzają do Włoch. Jakby nie było, my jesteśmy w Unii Europejskiej i produkty krążą, bo jeżeli chodzi o włoskie produkty i Włoch, który mieszka w Polsce, to bardzo dużo produktów włoskich dostanie. Już nie mówiąc, że są dni kuchni włoskiej w różnych polskich supermarketach. Dobrze powiedziałam, no. Także taka jest różnica. Tutaj we włoskich sklepach nie ma żadnych dni, ani kuchni hiszpańskiej, ani kuchni francuskiej, ani innej. Po prostu sprzedają i tyle. Całkiem jest inaczej w Polsce. Dla mnie to jest fajnie, że w Polsce robią takie dni kultury i kuchni włoskiej, czy hiszpańskiej, czy greckiej, czy francuskiej, czy nie wiem, jeszcze może jakieś inne. Sprowadzają produkty i później promują je w jakieś dni. No, to jestem bardzo ciekawa. Piszcie tutaj w komentarzach. To skierowałam do Polaków, którzy mieszkają we Włoszech, bo ja mieszkam we Włoszech. Nie kieruję tego pytania do Polaków za granicą, którzy mieszkają w innych krajach, bo ja się odnoszę do Włoch. Jak będę nagrywać kiedyś inny filmik odnośnie, jakie produkty znajdują się w innych krajach, to sobie porozmawiamy i wtedy ja Wam pozadaję różne pytania i będę właśnie kierować te pytania do Polaków, którzy znajdują się w różnych krajach świata, a Polaków jest bardzo dużo na świecie i to naprawdę w krajach, których byśmy sobie nawet nie wyobrażali, że tam
są Polacy. Także kiedyś zrobię taki filmik. A na dzisiaj to już koniec. O, cieszę się, bo już cykady przestały cykać, więc bardzo się cieszę. No i co? Widzimy się na następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie z upalnego Rzymu, z upalnych Włoch i widzimy się na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!